Będzie szybko, będzie konkretnie, będzie mało prawniczej nowomowy. Zapraszam Państwa na 5 pytań o zwolnienia grupowe. Ale zanim zaczniemy, przypominam o subskrybowaniu kanału Studio Gesell, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Czy zawiadomienie organizacji związkowych albo przedstawicieli pracowników o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych może być wysłane mailem, jeżeli wszystko do związków zawsze wysyłamy mailem? Nie. Przesyłanie zawiadomień mailem, przekazanie skanu albo kopii oryginału nie jest wystarczające. Wymagana jest tutaj forma pisemna. Wyjątek to wysłanie mailem dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dlaczego? Bo zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej, ale opatrzonej właśnie tym podpisem kwalifikowanym, jest równoważne z formą pisemną. A co jeżeli jednak zgapimy się i wyślemy skan zawiadomienia mailem? Sankcja za to nie jest ściśle określona, ale ryzyko jest takie, że działanie zostanie uznane za naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów, w tym wypadku wymogów formalnoprawnych. Co jeżeli u mnie w firmie działa kilka organizacji związkowych? Muszę się układać z każdą z nich? Co jak nie możemy dojść do porozumienia? Jeśli u pracodawcy działa kilka związków zawodowych, to treść porozumienia musi zostać ustalona ze wszystkimi z nich. Dopiero jeżeli nie możemy się dogadać, to uzgodnienie może nastąpić z organizacjami reprezentatywnymi, których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy. Jeżeli żadna organizacja związkowa nie spełnia tych wymogów, to reprezentatywną organizacją związkową jest organizacja, która zrzesza największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że rozmowę musimy podjąć ze wszystkimi. U mnie w firmie nie ma związków zawodowych. Mam przedstawicieli pracowników, wyłonionych parę lat temu do celów związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Czy mogę z nimi współpracować też przy tych zwolnieniach grupowych? No, to jest skomplikowane zagadnienie. Jeżeli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe, to regulamin zwolnień grupowych musi być rzecz jasna skonsultowany z przedstawicielami pracowników, którzy są wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Ale sposób wybierania tych przedstawicieli pracowników budzi w praktyce wiele wątpliwości. Na przykład co do tego, czy dla konsultacji zwolnień grupowych konieczne jest przeprowadzenie specjalnych, dedykowanych wyborów przedstawicieli pracowników, czy też można skorzystać z już wyłonionych w przyszłości przedstawicieli. Poważne zastrzeżenia budzi konsultowanie regulaminu pracy z przedstawicielami pracowników powołanymi nie na przykład do wszelkich spraw związanymi z prawem pracy, ale do innych wąskich kwestii, na przykład związanymi z PPK czy właśnie z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Takie działanie może zaskutkować zarzutem niedochowania wymogu konsultacji i siłą rzeczy nie jest rekomendowane. W naszym ZUS-ie mamy zapewnione dla pracowników odprawy na wypadek zwolnień grupowych w wysokości wyższej niż wynika z ustawy. Nasza sytuacja ekonomiczna jest jednak trudna. Czy możemy wypłacać pracownikom odprawy ustawowe, czyli w niższej wysokości? Kwoty odpraw wskazane w ustawie o zwolnieniach grupowych stanowią minimalne kwoty zapewnione ustawą. W przepisach wewnątrzzakładowych, takich jak na przykład układy zbiorowe pracy, pracodawca może ustalić wyższe, bardziej korzystne dla pracowników odprawy. Coraz dane nie może być jednostronnie odebrane. Nie możemy zatem zmienić zdania i zacząć wypłacać odprawy w niższej wysokości. Chyba że zdecydujemy się na wypowiedzenie układu zbiorowego. Ale o tym opowiem innym razem. Czy potem jak zawiadomię PUP o zawarciu porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych, to mogę od razu wszystkim pracownikom hurtowo wręczyć wypowiedzenia? Czy powinnam to jakoś dzielić? Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę w ramach zwolnienia grupowego może nastąpić po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o zawartym porozumieniu. Termin 30-dniowy dotyczy daty rozwiązania umowy, czyli upływu okresu wypowiedzenia, a nie samego wręczenia dokumentu wypowiedzenia. Najczęściej mamy miesięczne lub 3-miesięczne okresy wypowiedzenia. Stąd termin 30-dniowy nie powinien być nam straszny. Po zawiadomieniu możemy składać wypowiedzenia, a umowy z miesięcznym i 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia rozwiążą się już po upływie tego 30-dniowego terminu. Jest jednak jedna pułapka, mianowicie przypadek, w którym pracodawca przez niedopatrzenie wręcza wypowiedzenia również pracownikom, którzy mają 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Dotyczy to pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy. Ich stosunek pracy rozwiąże się wtedy przed upływem 30-dniowego terminu. Naruszenie 30-dniowego terminu i wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w ramach zwolnień grupowych narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę i umożliwia skutecznie odwołanie się do sądu pracy przez pracownika. Zatem zawsze, kiedy wręczamy wypowiedzenia, pamiętajmy, aby uważnie skontrolować okresy wypowiedzenia poszczególnych pracowników. Ode mnie to wszystko na dziś. Jeśli macie pytania dotyczące dzisiejszego tematu, zostawcie je w komentarzach pod filmem. Do zobaczenia.